Kapusta z grzybami babci Jadzi. Garść suszonych grzybów namoczyć w wodzie na całą noc, ugotować w tej samej wodzie. Wszystkie przyprawy do kapusty z grzybami znajdziecie w opisie tego filmu. Mam tutaj kilogram kapusty. Kapustę odcedziłam, wrzuciłam do garnka, dałam dwie szklanki wody i dodałam wszystkie przyprawy. Jeżeli kapusta jest zbyt kwaśna, należy ją lekko przepłukać zimną wodą. Odcedzić, wrzucić do garnka i postępować tak, jak pokazuję na filmie. Jeżeli jesteś pierwszy raz, to zasubskrybuj mój kanał. Tu jest pysznie. Kapustę dusimy pod przykryciem na średnim ogniu. Ugotowane grzybki należy odcedzić. Wody z grzybków nie wylewamy. Tutaj grzybki należy pokroić bardzo drobno, wrzucić do uduszonej kapusty. No i wodę z grzybków należy też przecedzić przez sitko i dodać do uduszonej kapusty. I dusimy tutaj kilka minut. Tutaj mam jedną dużą cebulę, należy ją pokroić bardzo drobno. Na patelnię wrzuciłam masło i wrzucam cebulę. Cebulę należy lekko zeszklić i do cebuli dodać 1 łyżkę mąki i to wszystko podsmażyć. Od kapusty wziąć ten wywar i wlać do cebuli z mąką i to taka zasmażka się robi. My to nazywamy zasmażka. Napisz mi w komentarzu, jak wy nazywacie coś takiego, jak ja tu pokazuję. U nas to jest zasmażka z cebulą. I to wszystko dodajemy do naszej kapusty z grzybami. No i ta kapusta nam się zrobi taka bardziej gęstsza. Dodać sól, pieprz do smaku i już mamy gotowe danie na świąteczny stół. To jest danie typowo wigilijne. Moja mama pochodzi z okolic Dąbrowy Tarnowskiej, mój tato tak samo, a dokładnie z Oleśnicy i właśnie tam takie dania się serwuje na wigilijny stół. Oto drugi przepis. Kapusta z żeberkami, bardzo pyszna, idealna na świąteczny stół. Zapraszam. Dokładny przepis znajdziecie pod filmikiem na blogu oraz na Smakerze. Grzybki namoczyłam w letniej wodzie w 300 ml. Żeberka natarłam moimi ulubionymi przyprawami ziołowymi. To były takie przyprawy do żeberek. Dokładne przyprawy napiszę też pod filmikiem. No i na rozgrzany olej położyłam żeberka razem z kiełbaską i tak zarumieniłam, żeby podlejemy winem. Ja użyłam białego, wytrawnego wina. Teraz do tak podsmażonych żeberek i kiełbaski wlewamy nasze białe, wytrawne wino. Tak, pokazuję Wam kapustę moją w słoiku. Dobrze, wlewamy to wino i pozostawiamy na ogniu do momentu, aż nam odparuje to wino. Jak nam wino odparuje, no to oczywiście wlewamy nasze namoczone grzybki razem z tą wodą. Po prostu ta woda jest właśnie wskazana. Sam smak tych grzybków przechodzi nam do naszych żeberek i wrzucamy 2 liście laurowe. To wszystko mieszamy i pozostawiamy na średnim gazie, co jakiś czas mieszając, do momentu, aż nasze żeberka się uduszą. W momencie, kiedy nam odparuje woda, to trzeba dolać tej wody. Ja dolewałam gorącej wody, tutaj jakoś miałam 200 ml wody i w sumie dusiłam moje żeberka około 45 minut. Pamiętajmy, że trzeba sprawdzać. No, one już są teraz poduszone, ja jeszcze je podrumieniłam i do tak podrumienionych i uduszonych żeberek wrzucamy naszą obciśniętą, ale nie przepłukaną kapustę. Wlewamy wodę, ja tam wlałam 200 czy 300 ml letniej wody, to wszystko zamieszamy, dodamy do tej naszej kapusty z żeberkami i z kiełbaską, dodamy 3 ziarna angielskie, popieprzymy, posolimy, zamieszamy i pozostawiamy na średnim ogniu, tak żeby nam się to fajnie dusiło. Ja tam jeszcze dusiłam około godzinki. No to tam sami będziecie próbować i widzieć, czy wasza kapusta jest już ok, czy nie. To już od każdego zależy. No i jeżeli nam woda odparuje, to troszkę dolewamy ciepłej albo gorącej wody. I to wszystko mieszamy i
i jest to idealne danie na świąteczny stół. Inne dania zapraszam Was do kolegów i koleżanek, czyli Damian Kuchnia od Kuchni. Zapraszam do Opolanka Kasia w Kuchni, Pani M Kuchnia Smakowita, Rita Kreatywa, Słodki Smak Pasji, Hiszpania od Kuchni, Monika prezentuje. U nich znajdziecie wspaniałe przepisy. Jeszcze raz zapraszam do nich. Zostawiam linki na te kanały, a Wam wszystkim dziękuję bardzo, że jesteście ze mną, że mnie subskrybujecie, lajkujecie. Życzę Wam zdrowych i wesołych świąt i do zobaczenia do następnego przepisu. A teraz posłuchajcie, jak mi smakowało danie. Muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo i to bardzo dobre. Pękniutkie, mięciutkie. Jeżeli ktoś lubi, to może sobie dodać do tego kminek i majeranek, ale ja robiłam inaczej. Bez kminku i bez majeranku, ale dobre. Zapraszam Was do robienia. Taki żeberek z kapustą kiszoną. Kapustę kiszoną musicie mieć dobrą, bo od tego zależy smak całego dania. Ale pyszne, mówię Wam, miam.